Dzień dobry, tym razem zapraszam na pełni rajdowy. Dokładnie, Rajd Śląska 2024 i 7. ostatnia runda RSMP oraz 8. również ostatnia runda ERC, ponieważ w tym roku Rajd Śląska dołączył do rajdowych mistrzostw Europy FIA ERC, czyli drugiego najważniejszego cyklu na świecie. Pierwszy to oczywiście WRC. Rajdy samochodowe zazwyczaj odbywają się w jakichś malowniczych regionach, szczególnie jeśli mówimy o WRC. Mogą być to góry, lasy, czy tak jak 7. runda WRC w tym roku, która się odbyła w Polsce na Mazurach, czy na przykład słynny rajd Tysiąca Jezior. Niegdyś taka była nazwa obecnego rajdu Finlandii. I dlatego w mojej ocenie rajdy samochodowe są najciekawsze, jeśli chodzi o fotografowanie, ponieważ można wykonać bardzo oryginalne, takie niesztampowe zdjęcia właśnie w przeróżnych okolicznościach przyrody, czasem też miejskiej czy wiejskiej, dosłownie wiejskiej zabudowie i niekiedy z ogromną ilością w tle rozentuzjazmowanych tłumów kibiców. I właśnie takich ujęć jak na rajdach nie zrobi się w mojej opinii na żadnym torze wyścigowym. I nawet teraz, kiedy znajdujemy się około 5 km od Cieszyna w województwie śląskim, to jesteśmy w bardzo urokliwych okolicznościach przyrody. Pomimo że warunki są jakie są, to musicie mi uwierzyć na słowo, ale tam mamy piękne góry Beskidy, których no niestety teraz nie widać i na przykład takie malownicze miejscowości jak Wisła czy Ustroń. Natomiast ulica, na której stoimy, to ulica Rajdowa. Dosłownie taką nazwę nosi ta ulica i to nie jest przypadek, ponieważ właśnie tędy, dokładnie w tamtą stronę, już po raz kolejny prowadzi jeden z niedzielnych OS-ów Rajdu Śląska. No właśnie, a co to jest OS, Super OS, Power Stage? Rajdy samochodowe odbywają się na odcinkach specjalnych, tak zwanych OS-ach, super odcinkach specjalnych, czyli super OS-ach i na koniec jest zawsze Power Stage. OS-y są to zamknięte dla ruchu, w czasie rajdu oczywiście, odpowiednio zabezpieczone i niekiedy rzadko uczęszczane fragmenty dróg o różnego rodzaju nawierzchni, asfalt lub shooter. Jeżeli chodzi o rajd Śląska, to jest to rajd na asfalcie, aczkolwiek są fragmenty na niektórych OS-ach, gdzie może się trochę zakurzyć. Jeżeli aura nie będzie taka jak dzisiaj, albo żeby przynajmniej nie padało, to pokażę to na zdjęciach. W trakcie rajdu załogi muszą przestrzegać ustalonego harmonogramu i meldować się o określonym czasie w określonych miejscach, tak zwanych punktach kontroli czasu. Rajd Śląska składa się łącznie z 14 OS-ów, z których 2 to są właśnie super OS-y, a 1 to Power Stage. I łączna długość tych wszystkich odcinków to 180 km. Między OS-ami, które są w różnych lokalizacjach, za chwilę pokażę na mapie, jak to wygląda, załogi poruszają się w normalnym ruchu drogowym, no i wtedy kierowca musi przestrzegać przepisów, tak jak inni uczestnicy ruchów, których spotka na trasie. Aby wygrać rajd, załogi muszą w jak najszybszym czasie przejechać wszystkie OS. Jeżeli chodzi o serwis samochodów, to jak najbardziej jest on możliwy, ponieważ w trakcie rajdu jest zawsze tak zwana baza rajdu oraz park serwisowy. I w parku serwisowym samochody wszystkich załóg mogą być naprawiane przez ich mechaników, ale też to wszystko jest w określonym czasie. Natomiast już podczas rajdu na jakimś OS-ie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, to samochód może być naprawiany tylko przez kierowcę i pilota. Cały rajd trwa 3 dni, od piątku do niedzieli i rozpoczyna się od tak zwanego odcinka kwalifikacyjnego, którego wyniki decydują o tym, która załoga ruszy jako pierwsza. Oczywiście wcześniej jest możliwość zapoznania się z odcinkami i wówczas pilot ma do wykonania bardzo ważne zadanie, ponieważ musi skrupulatnie zanotować wszystkie odcinki, tak aby później już w trakcie rajdu na bieżąco informować kierowcę, co za chwilę się wydarzy, jaki będzie zakręt, czy będzie ostry, czy jakaś szykana, hopa, most i tak dalej, i tak dalej. I polecam posłuchać, jeśli ktoś nigdy nie słyszał, takiego przekazu pilota do kierowcy już podczas rajdu, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Nie brzmi to na zasadzie Tomek, uważaj, za chwilę ostry w prawo, tylko coś na zasadzie No do prawy 4 plus przyciąć 50 z hamowaniem, lewy zać do 3 plus. I tego typu materiałów właśnie z takiej kamery pokładowej już podczas rajdu jest mnóstwo na YouTubie, więc jeśli ktoś chciałby posłuchać, obejrzeć to, odsyłam właśnie tam. I tak w skrócie wyglądają rajdy samochodowe. Teraz jeszcze pokażę mapę właśnie z odcinkami specjalnymi Rajdu Śląska. Tak właśnie wygląda mapa Rajdu Śląska. Tu mamy zaznaczone wszystkie odcinki specjalne, łącznie z odcinkiem kwalifikacyjnym oraz bazą rajdu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a także mamy tutaj w Katowicach ceremonię otwarcia i taki odcinek
pokazowy. I taka mapa jest dostępna albo na oficjalnej stronie rajdu, albo na przykład na takiej stronie jak rajdtrasa.pl. Mapy są dostępne około miesiąc przed rajdem i chcąc zrobić właśnie ciekawe, oryginalne zdjęcia, niezbędne jest zapoznanie się właśnie z tymi odcinkami poprzez taką mapę, po to, aby zobaczyć, gdzie są jakieś ciekawe miejsca, co tam się znajduje w tle, czy może jest tam jakiś ostry zakręt, jakaś szykana, hopa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak naprawdę to już jest każdego indywidualne podejście, kto jaką ma wyobraźnię, jak bardzo jest kreatywny, to takie zrobi zdjęcia. Oczywiście zdjęcia robimy tylko tam, gdzie jest to dozwolone. Po drugie, po to, aby zobaczyć, gdzie będą drogi zamknięte, gdzie będą drogi dojazdowe, gdzie będą miejsca do zaparkowania i po trzecie w końcu, aby zaplanować sobie trasę pomiędzy tymi odcinkami i zobaczyć, ile czasu zajmie dojechanie na przykład przykładowo z tego odcinka do tego, bo załóżmy znalazłem fajne miejsce do fotografowania tutaj i tutaj, ile czasu zajmie mi przejazd, ile czasu zajmie mi dojście z miejsca, w którym zostawię samochód, do miejsca, w którym będę chciał fotografować. I tak to w skrócie wygląda. Śmiało mogę powiedzieć, że wcale nie jest to małe przedsięwzięcie logistyczne i kilka godzin przy tym trzeba spędzić. Ok, i w tej części filmu jeszcze wyjaśnię, czym jest RSMP i ERC. RSMP to skrót od Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Jest to najwyższa klasa rajdów w Polsce, której organizatorem jest Polski Związek Motorowy. Mistrzostwa Polski w rajdach samochodowych, tak niegdyś nazywało się to wydarzenie, rozpoczęły się w 1955 roku, a przed 1955 rokiem było jeszcze coś takiego jak jednodniowa jazda konkursowa o Mistrzostwo Polski. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o pierwszy rajd polski, nie mistrzostwa, a rajd, odbył się w 1921 roku i jest to drugi najstarszy rajd na świecie zaraz po Monte Carlo. Rajd Monte Carlo był w 1911 roku i tutaj mamy powód do dumy. A jeżeli chodzi o ERC, to jest to skrót od European Rally Championship i są to rajdowe mistrzostwa Europy. Jest to najstarsza seria rajdów na świecie, która powstała w 1953 roku, czyli tylko 2 lata przed rozpoczęciem mistrzostw Polski w rajdach samochodowych. I znajdujemy się już w parku serwisowym, który jest zlokalizowany na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I w tej części filmu krótko opowiem o tym, jakie samochody będzie można zobaczyć podczas tegorocznego rajdu Śląska. Generalnie w rajdach samochodowych mamy 5 głównych klas samochodów: Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4 i klasa Open. Samochody tej najwyższej klasy, jakie będzie można zobaczyć podczas tegorocznej finałowej rundy RSMP i ERC tutaj na Śląsku, to samochody klasy Rally 2. I są to m.in. takie rajdówki jak Skoda Fabia Rally 2 Evo, Skoda Fabia RS Rally 2, Toyota Yaris GR Rally 2 czy Ford Fiesta Rally 2. I są to w pełni wyczynowe samochody od podstaw zbudowane do rajdów, ale w oparciu o seryjne modele, bo każdy wie, jak wygląda Skoda Fabia czy Ford Fiesta na przykład, czy na przykład Toyota Yaris. Ale na tym porównanie się kończy, bo cały środek tych samochodów to już jest zupełnie inna bajka. Silniki są o pojemności 1,6 litra, oczywiście turbo, moc pomiędzy 280 a 300 koni mechanicznych, moment obrotowy około 400 Nm, 5-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów i napęd oczywiście na obie osie. I tutaj w parku serwisowym przed rozpoczęciem rajdu, między pętlami, czyli gdzieś tak w połowie dnia i na zakończenie dnia, samochody mogą być naprawiane przez mechaników, ale też mają na to określony czas, tak jak wspomniałem w pierwszej części filmu, który jest ustalony w harmonogramie zawodów. Teraz jeszcze się przejdę po parku serwisowym i pokażę, jak to wygląda od kuchni. Ciekaw jestem, czy ktoś w międzyczasie zastanawiał się na przykład, ile może kosztować taka rajdówka. To już mówię, weźmy na przykład taką Skodę Fabię Rally 2 Evo, którą najczęściej można spotkać podczas rajdów RSMP czy ERC. Górny limit kwoty zakupu tego samochodu, już takiego gotowego do rajdu, który ustaliła organizacja FIA na rok 2023, nie wiem jaka cena jest w 2024 roku, natomiast w 2023 roku koszt takiego samochodu wynosił 260 766 euro, nie złotych, euro. Więc
jest to bardzo drogi sport, ale bardzo fajny. I przed wyruszeniem na kolejny już OS w celu wykonania zdjęć, jest jeszcze chwila na kawę, to przy okazji zapowiem trzecią część filmu, ostatnią, i w tej części filmu będą przebitki z całego wydarzenia, począwszy od ceremonii otwarcia, aż do zakończenia rajdu. Także zobaczcie sami, jak to było.